Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie tego wieczoru w bardzo krótkim nagraniu, które chciałbym Wam na dzisiaj zostawić, bo mamy dzisiaj bardzo szczególne święto. Kochani, jak wiecie, dzisiaj w Kościele obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych, mylnie nazywanym Świętem Zmarłych, dlatego że Święto Zmarłych, jak wiecie, pewnie jest jutro, a nie dzisiaj. Natomiast dzisiaj jest jedno z największych świąt w ogóle ever w Kościele, dlatego że dzisiaj po prostu świętujemy wszystkich możliwych ludzi, znanych i nieznanych, tych kanonizowanych i niekanonizowanych, którzy, że tak powiem, są w niebie, którzy oczywiście czekają na zakończenie świata, na tą całą tam akademię na końcu ku czci, zanim to się wszystko rozkręci naprawdę, ale już są z Bogiem, bo tam też nie ma czasu, więc jakby są. Chodzi o to, że dzisiaj świętujemy wszystkich ludzi, którzy żyli niesamowicie, którzy żyli naprawdę, którzy kochali, którzy bardzo często oddali życie kochając. Takich ludzi, którzy no naprawdę przeżyli swoje życie. I kochani, chciałbym w związku z tym bardzo krótko, tylko kilka rzeczy Wam powiedzieć. Pierwsza rzecz, która mi się zawsze przypomina, kiedy jest Wszystkich Świętych, to zawsze mi się przypomina taka ankieta, którą kiedyś jeden z moich braci zrobił. On katechezy uczył w jakimś tam technikum i zrobił tam taką ankietę odnośnie świętości. Tam było wiele pytań, ale jedno pytanie szczególnie mi zapadło w głowę. Mianowicie pytał, czy chciałbyś być święty? W sensie mieli tam uczniowie jego napisać, czy chcą być święci, czy nie. I jeden chłopak napisał absolutnie wiekopomną, uważam, odpowiedź, bo napisał: nie chcę być świętym, dlatego że nie chcę, żeby mnie stare babcie na obrazkach całowały. Absolutnie uwielbiam tę odpowiedź. Kochani, mam nadzieję, że w Was jest chęć bycia świętymi. I oczywiście świętymi tak, jak to trzeba być świętym. My niestety mamy bardzo często taki obraz świętości jakiejś takiej dziwnej, nie takiej lukrowej, obrazkowej, takiej w ogóle jakiejś oderwanej od życia, jakichś ludzi, którzy po prostu byli ponad problemami. To zupełnie nie ma nic wspólnego ze świętością. Ja bym Wam chciał powiedzieć tylko o jednym wymiarze świętości, wydaje mi się, że najważniejszym. Kochani, jednym z najważniejszych słów tego świata, którym się trąbi w ogóle naokoło, w reklamach i tak dalej, to jest hasło zawsze bądź sobą. Więc chciałbym Wam bardzo serdecznie życzyć, żebyście nie byli sobą. Pan Bóg idzie tutaj w poprzek temu wszystkiemu, bo Pan Bóg zawsze mówi: bądźcie jak ja. On jest jedyny, który ma prawo tak powiedzieć. On jedyny jest tak niezwykły, tak święty, tak nadzwyczajny, tak niesamowity, że może powiedzieć: życzę każdemu, żeby był taki jak ja. I ja chcę Wam powiedzieć, nie bądźcie sobą, tylko bądźcie tacy jak On. Oczywiście, jeżeli będziecie tacy jak On, to wtedy naprawdę będziecie sobą, dlatego że jesteście sobą właśnie wtedy, kiedy jesteśmy sobą naprawdę wtedy, kiedy jesteśmy tacy jak On. Dlatego że jesteśmy stworzeni na Jego obraz, a to znaczy, że potrafimy kochać, że potrafimy być dobrzy, że potrafimy przebaczać, że potrafimy rzeczy niemożliwe, że jesteśmy piękni i w ogóle wszystkie te cudowne rzeczy, które On ma w sobie, a stworzył nas na swój obraz. I wtedy, kiedy jesteś taki jak On, no to jesteś święty i mało tego, najbardziej wtedy jesteś sobą. Kochani, chciałem na ten wieczór serdecznie Wam życzyć z okazji tego wielkiego święta dzisiejszego w Kościele: bądźcie jak Pan Bóg. Nieustannie na Niego patrzcie, nieustannie się w Niego wpatrujcie, nieustannie zadawajcie sobie pytanie, co to mam zrobić, żeby być do Niego podobnym? Co zrobić, żeby kochać tak jak On, żeby być taki jak On, żeby funkcjonować tak jak On, żeby w ogóle wszystko we mnie było takie samo jak On, że jak ktokolwiek na mnie spojrzy, to zobaczy: o kurczę, Pan Bóg. O to by chodziło, kochani, w świętości. Druga rzecz jeszcze, z którą chciałbym się z Wami sekundowo tylko tutaj spotkać. Kochani, dzisiaj część z Was, nie wiem tam ilu, bo ja to nagrywam oczywiście dużo wcześniej, bo jak wiecie, nie mam mnie w tej chwili, bo jestem na pustelni w Meksyku i nie mam pojęcia, ilu Was tam dołączyło do nowenny pompejańskiej, bo dzisiaj 1 listopada zaczynamy nowennę pompejańską, zaczęliśmy już pewnie. I o 21:21, prawdopodobnie za chwilę, bo tak to będą pewnie puszczać, zaprosiłem Was do tego, żebyśmy się wspólnie pomodlili jedną dziesiątką różańca, żeby też jedną dziesiątkę tak wspólnie całą tą ekipą. Nie wiem, ile nas tam jest, czy kilkadziesiąt, czy kilkaset, czy kilka tysięcy osób. Mam nadzieję, że dużo. Chociaż to nie ma znaczenia. Ile nas jest, tyle nas jest. Za momencik Was zapraszam, usiądźmy. Ja mojego tam czasu, tam gdzie jestem, też tak to sobie tam zrobiłem, żeby być o tej godzinie z Wami. I o tej 21:21 polskiego czasu
jeżeli tylko ktoś może, pomódlmy się wspólnie. Kochani, te 54 dni przed nami, 54 dni nowenny pompejańskiej, to jest nic innego jak jedna z prób osiągania świętości, czyli przebywania z Bogiem po to, żeby się do Niego upodobnić. Jeśli ktoś jeszcze nie zaczął, a ja wiem, że już jest wieczór i już jest dosyć późno, ale możesz jeszcze zacząć. Możesz do nas dołączyć i możemy wspólnie się tą modlitwą pomodlić. Kochani, tyle w tym takim dziwnym odcinku. Bądźcie święci. Bądźcie święci. Nie miejcie małych wymagań, nie zaniżajcie standardów, tylko bądźcie święci. Świat potrzebuje nas świętych, a to nie znaczy doskonałych, tylko podobnych do Pana Boga, upodabniających się nieustannie do Niego. Na końcu jest tam gdzieś doskonałość, ale dopiero na końcu. Mamy się do Niego upodabniać i takich nas świat potrzebuje, żebyśmy byli obliczem i po prostu objawieniem Bożym w tym świecie. Gdyby tak było, byłoby ekstra. Serdecznie Was pozdrawiam, życzę Wam najlepszego wieczoru wszystkich świętych. Błogosławię Was. No i do zobaczenia pewnie w jakichś tam odcinkach, pewnie już jutro, a już niedługo się zobaczymy tak bardziej na żywca, jak wrócę. Tradycyjnym, staropolskim, katolickim pa!